Skoki narciarskie widziały wiele przypadków powrotu zawodników do sportu po zakończeniu kariery. Na myśl przychodzą nam od razu tacy skoczkowie jak Janne Ahonen, Harry Oli czy nawet Anders Jakobsen lub Gregor Schlierenzauer, którzy powracali po zawieszeniu sportowej kariery. Każdy z nich powracał jednak do profesjonalnego uprawiania tej dyscypliny po maksymalnie 2 latach. Więc co powiedzieć o przypadku, w którym bardzo utytułowany skoczek powraca do swojej dyscypliny po 12 latach od zakończenia kariery? Brzmi niewiarygodnie, jednak ta historia wydarzyła się naprawdę. Jej bohaterem jest Toni Nieminen, fiński skoczek, który zasłynął jako najmłodszy zdobywca Pucharu Świata. Wywalczył to trofeum w roku 1992 w wieku zaledwie 16 lat. Jest on również mistrzem olimpijskim i zwycięzcą turnieju 4 skoczni z tego samego sezonu. Kolejne lata układały się dla niego już znacznie słabiej, ponieważ od 1993 roku aż do zakończenia kariery w 2004 tylko jeden raz stał na podium, wygrywając zawody w Kuopio w 1995 roku. Przez ostatnie 10 lat swojej kariery zaledwie 14 razy wchodził do czołowej dziesiątki konkursów, z czego zaledwie 4 razy znalazł się w top 5. W roku 2004 niespełna 29-letni Nieminen zrezygnował z dalszej walki o powrót do czołówki skoków. Zniknął ze świata tego sportu na 12 lat, aż do roku 2016, kiedy to ogłosił szokującą decyzję. Postanowił powrócić do profesjonalnego uprawiania skoków, zainspirowany wyczynami Noriakiego Kasai. W tym momencie fiński skoczek miał już jednak 40 lat i praktycznie nikt nie wierzył, że jego powrót może być udany. Po kilku miesiącach treningów i przygotowań pokazał się kibicom jako przedskoczek podczas Pucharu Świata w Lahti w lutym 2016 roku. Na koniec sezonu wystartował w pierwszych oficjalnych zawodach, czyli Mistrzostwach Finlandii, na których zajął 17 miejsce, zostawiając w tyle wielu młodych skoczków trenujących tę dyscyplinę na co dzień. Te wyniki pokazały, że jego powrót być może wcale nie będzie skazany na porażkę, tak jak wydawało się większości kibiców. Zmotywowany Nieminen postawił sobie za cel wystąpienie na Mistrzostwach Świata w Lahti w 2017 roku, a następnie na Igrzyskach w Pjongczangu w roku 2018. Plany były więc bardzo ambitne. Lato zweryfikowało jednak jego plany w brutalny sposób. Nieminen wpadł w problemy osobiste i finansowe, co uniemożliwiło mu skuteczne kontynuowanie treningów. Nie mógł również znaleźć sponsora oraz dogadać się z Krajową Federacją odnośnie odpowiedniego wsparcia w organizacji i uczestnictwie w treningach. Na krótko przed rozpoczęciem nowego sezonu 2016-17, 7 listopada poinformował o ponownym zakończeniu kariery. Powrót do skoków byłego zdobywcy Pucharu Świata po 12 latach przerwy zakończył się więc porażką, co nie było zbyt dużym zaskoczeniem. Mimo wszystko wystąpienie podczas Pucharu Świata w Lahti w roli przedskoczka oraz 17 miejsce w krajowych mistrzostwach to osiągnięcia, które jak na 12 lat nieobecności na skoczni są godne odnotowania. Dzisiaj historia powrotu Nieminena do skoków pozostaje jedynie drobną ciekawostką, która nie wywarła właściwie żadnego wpływu na skoki w Finlandii, a tym bardziej poza nią. W komentarzach możecie napisać, czy pamiętacie powrót Nieminena do skoków w roku 2016 i co sądzicie o powrotach skoczków, którzy zakończyli wcześniej swoje kariery. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. A na razie, do usłyszenia.